Hej, witam wszystkich, z tej strony Razimi, zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Star Wars Jedi Fallen Order, Jedi Padły Zakon. No i w dzisiejszym odcinku ukończymy sobie planety na 100%. Te, które nam pozostały, te, które nam się po prostu jeszcze, że tak powiem, świecą, że tutaj coś zostało niezbadanych. No tutaj mamy na przykład Kashyyyk 97%, została nam jedna skrzyneczka i jeszcze tutaj jedno takie miejsce. Mianowicie tutaj, o ile dobrze pamiętam, było gdzieś, o właśnie, drzewo początku 93% zbadano, czyli tutaj nam czegoś jeszcze ewidentnie brakuje. I też mam taki plan, żeby pozostałe planety zwiedzić do końca. Mamy tak, Kashyyyk 98%, Bogano jest 100, to zrobimy. Znaczy to zostawimy. No chcę, żeby właśnie nam się wyświetlało, że tutaj planety są na 100%, bo tutaj zostały parę takich rzeczy. Patrzcie, nazywa na przykład jeszcze jeden sekret i 4 skrzynki, także też to zbadamy. No i tutaj Datomira 91%, no 2 skrzynki, ale to jeszcze sobie oczywiście zdobędziemy, bo generalnie chcę zrobić tak, żeby no właśnie nam, no były te planety na 100% się świeciły, bo jeszcze są te takie rzeczy, jak właśnie na przykład mamy na Bogano na przykład taki badacz, że nam tutaj czegoś brakuje. No to tego już raczej nie będziemy robić, no bo to są takie rzeczy, które nam zwiększą echo mocy, ale one się nie wliczają jakby w skład 100% przejścia gry. Tak mi się przynajmniej wydaje, no bo te planety już jak widzicie nam zaliczyło, no tutaj też nam na przykład brakuje jakiegoś czegoś, no i na Kashyyyk nam brakuje na przykład flory i fauny imperialnej okupacji. No to tego już też nie będziemy zbierać, no bo to dużo bardzo zachodu, a do ogólnego 100% planet, jak widzicie, nam się nie wlicza, to no to też nie ma co, myślę, się tym zbytnio przejmować. Także zaczynamy sobie od skrzyneczki i tutaj co ciekawe, na samym początku tej planety pominąłem skrzyneczkę. Jakoś tak się złożyło, że ona mi uciekła, także oczywiście ją teraz otworzymy. Jesteś najlepszy. Oczywiście, że BD jest najlepszy, także otwieramy. Zawsze znajdujesz coś No ciekawego. i nowy emiter, pacja i siła, także myślę, że spoko. I chciałbym też oczywiście nabić w międzyczasie, jak sobie będę tutaj przechodził, bo nie będę wam pokazywał całej drogi, tylko już te rzeczy, jak je znajdziemy. Taki sobie zrobimy odcinek, kiedy te planety na 100% robimy. To jeszcze sobie chciałem wyekspić postać tak, żeby wszystkie skille już możliwe odblokować, żeby wam wszystko pokazać, jak to wszystko wygląda. Także co, spotykamy się myślę już w następnym punkcie, a mianowicie tam przy drzewie początku, tam gdzie jeszcze coś mieliśmy niezebrane. Dobrze, jesteśmy z powrotem i jednak to, co powiedziałem całkiem niedawno, nie miałem całkowicie racji, bo tutaj niestety, niestety, musimy znaleźć te wszystkie rzeczy, bo jak widzicie, imperialną rafinerię mam, teraz na 100% zbadaną, kiedy wszedłem na ten obszar. Właśnie tutaj na ten obszar jeszcze musieliśmy wejść, żeby na 100% nam się zrobiło, bo wcześniej mi jakieś powodu nie zaliczyło, tylko było 96%, do tego już wam nie pokazywałem. I tutaj jest jeszcze jedno echo, także wszystkich tych echów nie musimy zbierać, no ale to możemy, jak już tu jesteśmy, to chciałem wam to też pokazać. Ci łuki są do niczego. Poprosimy o nowych, jeśli padną ze zmęczenia. Czyli będziemy wypełniać formularze. Świetnie. No i dobra, mamy niedole łukich, czy właśnie 5. cel, no 2 nam niby zostały, kurczę, kusi mnie, żeby to wszystko jednak odnaleźć. Nie jest to jakoś super bardzo skomplikowane, a w sumie jest to poradnik. Dobra, to robimy wszystko, wiem, ja zmieniam bardzo często zdanie, ale zrobimy sobie w takim razie imperialną okupację na 100%, florę i faunę też, no dużo mi to nie zajmie, a zawsze to jakaś ciekawostka, jakbyście mieli problem z czymś trafić, no to wtedy sobie odpalicie i będzie spoko. Także dobra, to wracamy zaraz przy kolejnych punktach. No i dobrze, jesteśmy w kolejnym punkcie, który tutaj pominąłem. To jest mianowicie tutaj na mapce, już wam pokazuję. Tutaj zaraz jak walczyliśmy z tymi 2 pająkami, tutaj też był ten mini bossik, ten biały pająk. To tutaj po drugiej stronie właśnie miał coś BD do zeskanowania i to pominąłem, więc teraz to oczywiście nadrabiamy. I mamy beczki żywicy. Beczka rafinowej żywicy, drzewa Woshir. W procesie rafinacji z żywicy usuwane są zanieczyszczenia, dzięki czemu powstaje niestabilny związek chemiczny. Imperium wykorzystuje tę substancję do nieznanych obecnie celów. Każda beczka rafinowej żywicy to ponad 200 ton odpadów przemysłowych zrzucanych do poblisków ścieków wodnych i zatruwających powoli całą planetę. No, także taka sytuacja, a ja lecę w takim razie dalej. No i dobrze, no i następny sekrecik, jak widzicie, już jest przed nami. Wystarczy tutaj tylko tą linkę sobie spuścić na dół. I będziemy mieli ostatni tutaj wpis, jeśli chodzi o tą imperialną rafinerię, także sprawdźmy, co to będzie. Dzięki nim łuki widzieli, jak Imperium zniewala ich lud. Mamy świadek łuki. Makrolornetka, który używał łuki, obserwujący żołnierzy Imperium, gdy ci zniewalali jego współbrateńców i obracali planetę w więzienie. No i zobaczcie, dzięki temu mamy imperialną okupację na maksa. I zostało nam tak naprawdę na Kashyyku jeszcze tylko znaleźć florę i faunę.
I kultura łukich. Okej, no to sobie zaczniemy myślę, że od flory i fauny albo kultury łukich. W sumie zobaczymy co będzie bliżej. Także zaraz znowu się widzimy. No i kolejną mamy rzecz, którą na kaszyku właśnie nie znalazłem. Wcześniej nie wiem w sumie jak ja to zrobiłem, bo tutaj walczyliśmy właśnie z tym pająkiem albinosem. Jeśli dobrze pamiętacie, no tutaj dokładnie było to miejsce, ten mini-bossik z tej lokacji i jakoś pominąłem jego jajka. Jego jaja, które tutaj miał, jaja pająka albinosa. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale teraz to oczywiście nadrabiamy i skanujemy. I będziemy to mieli. Także flora i fauna na kaszyku też będzie na 100% już. Jaja wyszoków. Każdego roku nawet do 1000 jaj. No bardzo dużo. Opuszczone jaja młode są wściekłe, głodne i atakują każdą znajdującą się w pobliżu ofiarę. No, ciekawe pajączki. No i dobra, i co? I ostatnia rzecz nam została, tak? Ostatnia rzecz na kaszyku, mianowicie... Tutaj mamy kultura łukich, to jest na tym wielkim drzewie tam praktycznie, więc długa podróż mnie tam czeka, no ale zaraz tam będziemy, no i wtedy kaszyk już będzie na pewno na 100%. No i jesteśmy już przy ostatniej rzeczy, jak widzicie zwisam sobie, bo tutaj pod nami są aż 3 pająki, 1 ślimak, ja z nim już nie walczyłem, dlatego że mam sprytny plan, że chcę tutaj potem od nich zginąć, jak to zwierzemy. Bo nie odpoczywałem przy żadnym wcześniejszym ognisku, przy żadnym miejscu medytacyjnym i dzięki temu jak zginę powinienem trafić aż do samej modliszki na sam początek. Taki mam sprytny plan, zobaczymy jak to się uda. Ale mianowicie no tutaj na tej lince, jak tutaj idziemy do góry z tego miejsca co były te 3 pająki, zaraz wam to pokażę na mapce, tutaj jeszcze ostatnie echo na kaszyku, które nam zostało. Widzicie tutaj jest dokładnie drzewo początku, to jest to miejsce kiedy nas tutaj na statku ta siostra inkwizytorka ścigała i tutaj właśnie był ten pierwszy taki punkt medytacyjny, no i tutaj mamy właśnie taką ukrytą rzecz, ostatnie echo, wyczujmy je. Tego szturmowca zaciągnął tu jakiś stwór. Strasznie tutaj, Bidi. No i zobaczcie, mamy przyroda kaszyka. Hełm żołnierza należał do szturmowca, którego ciało zostało zaciągnięte w to przez przedstawiciela fauny kaszyka. No prawdopodobnie tutaj przez te pająki. No i zobaczcie, tym samym kaszyk jest zrobione 100%, wszystko mamy, super. Również tutaj na mapce powinno też się to wyświetlić jako 100%, cała planeta. Zobaczmy, tak jest, no i super. To w takim razie teraz myślę, że Zefo nas czeka, także spotkamy się już na Zefo przy pierwszym jakimś punkcie, który pominąłem, także no czeka mnie długa podróż, mam nadzieję, że uda mi się tutaj zginąć. I dzięki temu mnie to wywali na sam początek, no i co, zaraz się widzimy. No i jesteśmy z powrotem, jesteśmy już na Zefo. Powiem wam, że sztuczka na kaszyku zadziałała. Kiedy zginąłem, no to teleportowałem się prosto do modliszki. Tak samo będę chciał zrobić tutaj, także mam nadzieję, że tych 9 kapsułek życia mi wystarczy. Aczkolwiek mogę wam powiedzieć, że zaraz będzie trochę lepiej, więc nawet mogę się wyleczyć. I jak widzicie, tam jest taka półeczka i tam będzie nas czekać sekrecik. Będzie to kolejna, już ostatnia chyba, z tego co kojarzę, porcja stymu. No i też jedno echo. Echo, jeśli chodzi o te imperialne wykopaliska, to będzie 12. Ostatnie, także sobie to zrobimy. I tutaj trzeba w odpowiednim momencie puścić. Myślę, że gdzieś tutaj, dokładnie tak. I zobaczcie, tutaj mamy echo i tutaj będzie właśnie też ten sekrecik, do którego idziemy. Także zacznijmy od echa wpierw. Kapitanie, chyba znaleźliśmy wejście. Szturmowiec używał ich, by badać teren. Chyba odkrył wejście do grobowca. No i dobra, mamy coraz bliżej. Makrolornetka wykorzystywana przez imperialnych szturmowców do obserwacji wejścia do grobowca. No i zobaczcie, mamy tutaj też pojemnik na stymy. Proszę bardzo. Wow, wszystkie miejsca na stymy. Świetnie. Ha, nikt mnie nie powstrzyma. No i zobaczcie, w tym momencie mamy aż 10 stymów. No rewelacja. Także no bardzo duża ilość, chyba największa, tak, zwiększają no na maksymalną liczbę zbiorników na Steam. Super, o to chodzi. To co, ja w takim razie szukam dalej, bo jak widzicie bazę danych no na Zefo już mamy imperialne wykopalisko, został nam 1 do oficera projektu Świder, 1 mieszkańcy wioski Zefo, 1 mędrzec i coś jeszcze, i jeszcze coś z wraku Venatora. Jeszcze tutaj będzie jedna roślinka, którą też musimy znaleźć, no i chyba jeszcze nam brakuje trochę rzeczy, dokładnie 4 skrzynek. Dobra, to trzeba będzie to zrobić. Na pewno w tym grobowcu 2 zostawiłem i pytanie, gdzie jest ta jeszcze ostatnia. Ale to dobra, to zaraz wszystko znajdę i spotykamy się w kolejnym miejscu. Dobrze, spotykamy się trochę wcześniej niż myślałem, bo tutaj spotkałem kolejnych chłopców nagród, którzy jak widzicie tam są już. Także tutaj musimy z nimi powalczyć. Ja o nich kompletnie zapomniałem, że oni tutaj są. W takim trochę głupim miejscu, ale no już idziemy na nich.
No i spróbujemy ich tutaj załatwić. Chyba właściwie tutaj mamy tylko jednego łowcę, z tego co widzę. No ale to sobie go załatwimy oczywiście dla wprawy. No i pięknie. Łowczyni droidów pokonana. Okej. My możemy sobie też tutaj, widzę, że chyba włączyć światło. Kal, nie masz, znaczy BD nie masz ochoty? Chyba nie. Dobra, to w sumie jak już jesteśmy tutaj, bo chciałem wam przy okazji pokazać kolejne echo, tutaj jeśli chodzi tym razem o Venatora. Także musimy tutaj wejść na górę, to myślę, że już sobie przejdziemy razem, już w sumie jestem bardzo niedaleko. To sobie szybko przebiegniemy. Pamiętacie, było tutaj takie miejsce, to jest dokładnie to miejsce, gdzie walczyliśmy z tym minibossem tej planety. Tym wielkim grubaskiem, który miał nas tutaj na hita, co prawda. Ale właśnie tutaj będzie też jedno echo, które mi się właśnie jakoś ukryło. Jakoś to o nim zapomniałem. Teraz pytanie, może szybciej będzie w sumie tam górą podejść. O, że tędy sobie przejdziemy. O, dokładnie, chyba tędy powinno być szybciej. O, dokładnie, i zobaczcie. A ty co mi robisz? No weź mnie zostaw, daj mi spokój. I tutaj, jak widzicie, tam zostało właśnie to echo. Także już od razu do niego idę. O, właśnie tutaj. No i tutaj sobie je odczytamy oczywiście. Rozbijemy się, przygotować się! Toczyli bitwę. Statek się rozbił. Ale ktoś ocalał. No i my dobrze wiemy, kto tutaj ocalał. Tutaj ocalała ta mistrzyni Jedi oraz jej uczeń, no którzy niestety obydwoje potem zginęli. Dobra, to mamy to w takim razie zrobione, to ja mogę w takim razie ruszać dalej. Teraz myślę, że następna rzecz, bo tu jest blisko, to będzie nasiona do terrarium, także już zobaczymy się zaraz przy nim. No dobrze, to jesteśmy już w kolejnym miejscu, tym razem jak widzicie tutaj, gdzie jest zaraz przy tym wraku Venatora, jest ostatnia roślinka do terrarium, której nam właśnie brakuje. Tutaj ją jakoś pominąłem, także teraz to skanujemy. I mamy śniarza, tak? To się nazywa ta roślinka. Na pewno się z tego powodu ucieszy, Kal. O, zobaczcie, bardzo dużo dostałem punktów. No i super, o to chodzi, zaraz będziemy mieć 4, także sobie coś wykupimy. No i dobra, stąd widzę, że wszystko, no i troszeczkę jeszcze rzeczy mi zostało. A właśnie w głównej klawiaturze Imperium jest jeszcze jedna skrzynka na pewno, no i ogólnie tam jeszcze trochę do rzeczy do zbadania. Czyli co, ja ruszam dalej, no i zaraz się z wami dalej widzę. No i dobrze, jesteśmy tym razem w kwaterze głównej Imperium. Tutaj dokładnie w tym miejscu na mapie. Widzicie, tutaj mamy jedną rzecz nieodblokowaną i tutaj drugą. I tutaj generalnie będzie skrzyneczka, a tutaj będzie to echo. Echo mianowicie się nazywa echo oficera projektu Świder. Także to będziemy zaraz mogli zrobić. No i potem już nam zostaną tylko mieszkańcy wioski, Mędrzec Emilar, no i kultura Zefo. Także bardzo dużo rzeczy, także zrobię sobie wpierw tutaj, otwórzmy. I chodźmy po tą skrzynkę, która oczywiście tutaj na górze będzie. Albo jeszcze nie tutaj. O, tutaj pewnie przeskoczymy i tutaj będzie dopiero. Okej, udało się ładnie. I tutaj mamy tą skrzyneczkę, dokładnie tak. Także super, zobaczmy co tym razem. Chodź mały, sprawdzimy to. Nowy materiał na miecz świetny. Aurodium, spoko. I tutaj jeszcze mamy to miejsce. No właśnie tam będzie za tym echo, to sobie wyczujemy. Tylko załatwmy jeszcze tego, załatwimy go oczywiście szybciutko, zrobimy mianowicie tak. No i na razie. I teraz lecimy sobie tędy. Tutaj sobie odblokowujemy przejście, no i będziemy mieli to echo zdobyte. Także róbmy to od razu. Oficer imperialna ukryła tu cenny relikt. Chciała go użyć, by zaskarbić sobie łaskę imperatora, ale przez swój podstęp straciła czujność. Okej, mamy właśnie sekret. Pojemnik wykorzystywany przez imperialną oficer do ukrycia artefaktu, dzięki któremu chciała zyskać względy imperatora. Jej podstęp sprawił, że stała się lekkomyślna. No i właśnie potem już mieliśmy tylko szczątki tej oficer. Także mamy już wszystko, jeśli o to chodzi. I ja ruszam w dalszą podróż w szukaniu tych pozostałości, które nam zostały. No i spotykamy się przy kolejnym echu prawdopodobnie. No jesteśmy w następnym miejscu, tym razem jest to grobowiec El-Rama. I tutaj też mamy dwie rzeczy, których jeszcze będzie nam brakować. Pewnie jedna będzie tutaj, druga tu. No i jeszcze tutaj mamy dwie skrzynki do odkrycia. Także zacznijmy sobie od tego, że tutaj znaleźliśmy właśnie coś do zeskanowania. Przyjacielu, ten grobowiec jest wielce fascynujący. I to był właśnie jeśli chodzi o archiwum 4 El-Aram. I to będzie wszystko, jeśli chodzi o tym El-Ararze.
Przeprowadziłem analizę grobowca Lerama, potwierdza, że mieli kontakt z Kaszykiem. To też czytaliśmy, no i możliwe, że coś jeszcze. No i tak to wygląda, spoko. Także tutaj jeszcze będziemy mieli parę rzeczy, także ja już się zabieram za ich szukanie i gdy tylko ich znajdę, to się znowu spotkamy. No i dobra, jesteśmy w kolejnym miejscu, to jest dość blisko, bo tam dosłownie sobie skanowaliśmy, a tutaj mamy już kolejne miejsce i powiem wam, że jest dość sprytnie ukryte. Nawet nigdy nie zgarnąłem tej skrzynki, jakoś tak nie kojarzę jej, albo po prostu zapomniałem o tym, że tutaj musimy sobie zrobić mniej więcej tak, wyrzucić tą kulkę i teraz zobaczcie, tutaj nam się opuści. I teraz jak weźmiemy, zawołamy to z powrotem i na tym staniemy, to zobaczcie, wezwie nas do góry. I tutaj będzie właśnie skrzyneczka, no i fajnie to muszę przyznać jest ukryte. Wyciągaj to, mały. Więc prawdopodobnie tu nie byłem, albo po prostu o tym zapomniałem. Byłaś, mały. I nowa skórka do Bidiłama tutaj jest, trawa balsamiczna. Taki biało-żółty, spoko, może być, why not. I tutaj też będziemy mieli, zobaczcie, kolejne echo. Także wyczujmy je. Relikt jest niezwykle stary, ale czuję, że służył do treningu rytualnego użytkowników mocy Zefo. No i zobaczcie, mamy kolejne to szkolenie mędrowców i to jest tak, że wszystko stoi, mędrzec Eliram. I co nam zostało tak naprawdę, jeśli chodzi o Zefo? Chyba stąd już wszystko, prawda? Jeszcze kultura Zefo zostało, okej, no to kulturę Zefo sobie też oczywiście znajdziemy. A tymczasem coś jeszcze tutaj, no jedna skrzyneczka na pewno, no tutaj mam takie miejsce nieodkryte, na które się czaję, domyślam się, że tam to pozostawiłem, no to pewnie też tam się spotkamy. No i spotykamy się ponownie, tym razem sobie wiszę, jak widzicie, na linie. Tutaj mianowicie z tej głównej sali, jak się zjechało zaraz na lince, to tutaj jeszcze była jedna skrzynka, o niej kompletnie w ogóle zapomniałem. I tutaj właśnie musimy po tych linach się przebić prosto do niej. Także jedna linka, druga, no i jesteśmy przy skrzynce. Jak widzicie, no było to dość niedaleko tak naprawdę. No, także tutaj jeszcze zostało to miejsce, a w tym miejscu chyba będzie po prostu tylko takie przejście, gdzie można odkryć punkt medytacyjny. Ja to myślę też zrobię to już poza waszym udziałem, tak sobie w międzyczasie, bo tutaj dosłownie nam to tylko zapewni to, że będzie cały obszar odkryty, a tam nic nie będzie, tylko punkt medytacyjny, także sobie zaraz to odkryjemy. A tymczasem otwieramy skrzyneczkę i tu jeszcze będzie można zeskanować i to chyba będzie ostatnia rzecz tutaj, jeśli chodzi o kulturę Zefo. Zawsze znajdujesz coś ciekawego. Nowe poncho, przybysz. Takie. Może być. Nie jest brzydkie. I zeskanujmy sobie jeszcze to. I mamy wietrzne dzwonki. I to jest dokładnie do kultury Zefo. Szacunek, jakim Zefo darzyli wiatr, wpływał na wszystko, co stworzyli. Podmuchy wiatru poruszające się niegdyś tymi dzwonkami mogły wzywać mędrowców do modlitwy. No i zobaczcie, zostało nam tak naprawdę tylko ostatnia rzecz na Zefo, czyli mieszkańcy wioski Zefo. Wszystko inne mamy. Super. O to chodzi. Także ja sobie pójdę jeszcze to odblokować. I zobaczcie. A, jeszcze jedna skrzyneczka. O kurczę. A gdzie ja ją zostawiłem? To mnie tą skrzynkę? Okej, to mnie trochę zaskoczyło. Myślałem, że już mamy wszystko. Już chciałem powiedzieć, kurczę, że mamy wszystko. A tu jeszcze jedna skrzynka. Dobra, to ją oczywiście też znajdziemy w międzyczasie. Ja tymczasem idę sobie jeszcze ten skrót odblokować. No i spotkamy się w takim razie przy tej skrzynce prawdopodobnie, tylko muszę się domyślić, gdzie ona w ogóle mi została. No i jesteśmy tym razem, witam się z wami w złamanym skrzydle. Tutaj kurczę, jeszcze raz wracamy tutaj obok tego Gubernatora. Wiem, że to już byliśmy, ale jakoś mi kompletnie uciekło to miejsce. I tutaj dosłownie pod wodą się kryje ta skrzyneczka. Także idziemy tutaj pod wodę, gdzie ja tutaj kompletnie nie byłem, olałem to. Chyba wtedy nawet jak byliśmy tutaj, to nie miałem jeszcze możliwości w ogóle nurkowania. Więc pewnie dlatego też to był powód. No i teraz jesteśmy tu i mamy nowy materiał na miecz świetny i tym samym wszystkie rzeczy na Zefo już praktycznie zrobione. No została nam oczywiście jeszcze jedna tutaj, jeszcze jedno to echo do wyczucia. Okej, ten załatwiony. No i zostało nam tak naprawdę jedno echo do wyczucia i będziemy mieć wszystko, bo jak widzicie już mamy na 100% praktycznie zrobione. No i tylko została ta ostatnia, mieszkańcy wioski Zefo. Chyba 9, o ile dobrze pamiętam. Dokładnie 9 nam brakuje. Także spotykamy się już w tym miejscu, no to jest praktycznie na samym starcie, nie wiem w sumie jak ja to ominąłem, ale tam też się spotkamy. Dobra, jednak słuchajcie, spotkaliśmy się trochę wcześniej, bo tu jeszcze jeden kurczę jest. Jeszcze jeden łowca nagród tutaj nam się trafił, no zobaczcie. Ała, a mnie trafił. Dobra, tylko żeby tu nie zginąć teraz. Bo ja już nie mam stymów, a się go tutaj kurczę nie spodziewałem.
trzeba zagrać to ostrożnie, co? Okej, przyblokować go tutaj, ile się da. No wiesz co? Okej. Na co się robi? Okej, udało się. O, jeszcze żyjemy. To trochę zabolało. Ja to jestem na hita. Dobra. O, udało się. Dosłownie na hita byłem, ale udało się go tutaj załatwić na szczęście. Także Slayex pokonany. No tutaj właśnie na Zefo nam brakowało. Kurczę, jeszcze jakiegoś łowcy nagród. A byłem przekonany, że to już wszyscy. Zobaczcie, jak blisko było. No i dobra, i teraz mogę już tak naprawdę ruszać dalej. No i spotkamy się w finalnym momencie, czyli ostatnim Echo na Zefo. No i jesteśmy w ostatnim miejscu, którego na Zefo jeszcze nie zrobiłem. Nie wiem, jakim cudem ja to pominąłem, skoro to jest przy punkcie medytacyjnym, no ale jakimś sposobem pominęliśmy tą kapliczkę i sobie ją teraz zeskanujemy. Co to mały? Kapliczka mieszkańców wioski. Monumenty te pełniły niegdyś funkcje orientacyjnych pomników ku czci zmarłych. Mieszkańcy wiosek na Zefo darzyli zmarłych ogromnym szacunkiem za to, że swoimi wysiłkami umożliwili żywym przetrwanie. Możliwe, że te kamienne rzeźby zainspirowane były starożytną architekturą Zefo. No i zobaczcie, no i mamy to, czyli całe Zefo jest wykonane. Całe szczęście tak naprawdę, nie będziemy musieli więcej na tą planetę już wracać. I co, została nam tylko Bogano. Czyli tutaj dwie rzeczy z badacza i jedna rzecz z pozostałości zaginionej cywilizacji, jedno stworzenie. No i jak patrzyłem, to jeszcze niestety Ilium. Ilium nam tutaj powierzchnia, Ilium, jedna rzecz została. Myślałem, kurczę, że na tą planetę już nie będziemy wracać, aż sobie z nią nawet poleciałem, tak to bym to zrobił, od tego bym zaczął. Ale nic, to zrobimy za te rzeczy, to spotkamy się myślę na Ilium, a potem zostanie nam na sam koniec Bogano, także lecimy. No i jesteśmy już na Bogano, no i mamy pierwsze miejsce, które tutaj znalazłem, to jest tutaj Echo. No domyślam się, że to będzie do tej wielkiej kreatury, czyli będzie to dokładnie to stworzenie. To będzie pewnie 2 na 2, ale zaraz zobaczymy, czy to dokładnie będzie to, o czym myślę. Ktoś tu rozbił obóz. Odkrył olbrzymie stworzenie żyjące w pobliżu i nazwał je Bajnok. Czyli to stworzenie to Bajnok, okej. A to jednak badacz, zobaczcie, obóz badaczy. Okej, ślady obozu rozbitego przez kogoś, kto z wielką ekscytacją badał duże stworzenie nazwane Binogiem. Okej. Czyli mamy to miejsce, no czyli jeszcze zostało nam co, jeden badacz tak naprawdę i jedno pozostałości zaginionej cywilizacji, jedno stworzenie. Dobra, to ja w takim razie szukam dalej. No i jesteśmy już z powrotem, no 2 pięterka dosłownie wyżej, bo byliśmy tam na dole przy ognisku, to jesteśmy 2 pięterka wyżej, no i tutaj będziemy skanować teraz tą bestię. Jakoś wcześniej też tego nie zrobiłem, także nadrabiamy to w tym momencie. To stworzenie bardzo tu pasuje. Strażnik Bogano? To nie ty? Okej, i mamy Binok. To ogromny płazossak występujący wyłącznie na Bogano. Przedstawiciele tego gatunku żyją 1000 lat i rozmnażają się tylko raz w życiu. Pozostałych już bardzo mało, ponieważ wydają na świat niewiele potomstwa. O, biedny potworek. No ale najważniejsze, że mamy to skanowane. No i zostały 2 rzeczy. Dobra, to ja w takim razie lecę dalej na poszukiwania i zaraz pewnie je znajdziemy i będziemy mieli Bogana na 100% i zostanie Ilium, ale zobaczmy, gdzie te 2 rzeczy jeszcze są. No i tym razem spotykamy się no praktycznie przy wejściu do tego grobowca w starożytnym sanktuarium, bo tu to jakaś inskrypcja mi została, której nie zeskanowałem, także skanujemy to Tak? Pokaż. i mamy inskrypcję i to jest ostatnia pozostałość zaginionej cywilizacji. Sanktuarium zostało wzniesione z karnitu, twardego kamienia bogatego w minerały, jego ściany zostały pokryte metalem i inskrypcjami. Glify te nie występują w żadnych z galaktycznych baz danych, co każe sądzić, że język ten przepadł w odmętach historii. No i dobra. I mamy to zrobione i tak naprawdę z tego miejsca też mamy blisko do ostatniej rzeczy w tym badaczu, której nam brakuje, jeśli chodzi o echo mocy, to już myślę, że sobie tam od razu pójdziemy, no i wtedy będziemy mieli Bogano na 100% i zostanie nam tylko to Ilium. A jak już będziemy mieli Ilium zrobione, no to tak naprawdę wszystko. Musimy się dostać teraz tam na dół, jak widzicie to miejsce. Tam, gdzie tak naprawdę pierwszy raz BD1 na nas wsiadł, można tak powiedzieć? Myślę, że można. Także tam się udajemy. Tutaj pierwszy raz oczywiście poznawaliśmy Datomirę. A my teraz idziemy tutaj do tego miejsca, żeby właśnie
ostatnią rzecz zeskanować. Szybciutko idziemy. Chodzimy w dół, tutaj jeszcze jeden nawet dwa te potworki jeszcze na nas czekają, ale to jest szybko załatwimy. Jeden. No i drugi. I tutaj właśnie zostały mi beczuszki, których nie odkryłem, także lecimy z nimi. I mamy to, są filtry wody. Te filtry oczyszczające wodę pitną za pomocą występujących na planecie alg. Usuwane przez algi nieczystości są używane jako substraty przy produkcji wody i minerałów w procesie chemosyntezy. I co ciekawsze, to był pierwszy wpis, którego nie odkryłem na samym początku gry. No zdarza się i tak. No i tym sposobem bogano zrobione. Także co, lecimy na Ilium i spotkamy się już na Ilium przy tej jedynej rzeczy. Dokładnie co to jeszcze było. To była jakaś powierzchnia Ilium, jakaś ostatnia rzecz, która mi gdzieś tam, no niestety, umknęła, także zaraz się przy tym spotkamy. No i dobrze, jesteśmy na Ilium, ostatnia planecie na naszej liście, która dzisiaj mieliśmy do odhaczenia. No i zostało nam tutaj tak naprawdę tylko te kryształy, które właśnie tutaj są zeskanować, no i to będzie wszystko. Dobrze już, spójrzmy. I mamy te minerały. Minerały, czyli kompleksy jaskiń pod powierzchnią Ilium obfitują w substancje mineralne, które uformowały się w drodze długotrwałych przemian geotermicznych. W lodowych jaskiniach można znaleźć wiele odmian minerałów występujących na planecie. No i tym samym, zobaczcie, Ilium mamy na 100%, także wszystko mamy. No i co? To myślę, że nie pozostało nam nic innego jak jeszcze tylko wrócić na statek. I jeszcze chciałem wsadzić te nasiona do terrarium, zobaczyć jaki będzie komentarz Griza, no i wydać punkciki umiejętności, które nam tutaj zostały, bo troszkę ich tutaj mamy, żeby oczywiście sobie jakieś tam nowe rzeczy jeszcze praktycznie, że na maksa rozwinąć. No i jesteśmy z powrotem na modliszce, także zostało nam tylko tak naprawdę oddać roślinkę ostatnią, która nam tutaj została. Zobaczymy jaki będzie komentarz Griza na to, że mamy zasaczoną ostatnią. O! Co ciekawe, bez komentarza. Dziwne, bo to była ostatnia roślinka, której brakowało. Myślałem, że coś powie. Ale jak widać nie za bardzo. No nic, to roślinki zasadzone. Chciałbym jeszcze wydać te punkty umiejętności. Żebyśmy tutaj te rzeczy porozwijali jeszcze na sam koniec tego odcinka. Zobaczmy co tutaj mamy tak naprawdę możliwość do wydania. 5 punktów. A dużo umiejętności tam nie zostało. Mamy na przykład to. Mamy to. To i to i to. Dobra, to jako, że mamy 5, to myślę, że kupimy sobie na pewno to, że taki miecz, rzut podwójnym mieczem świetnym, takie coś. Myślę, że całkiem sympatyczne. Tu mamy, zwiększa dystans, to nam przyciąga. Dobra, a wy zrobimy sobie to, że dodatkowy atak podwójnym mieczem świetnym też, żeby to mieć odblokowane. Czyli takie coś. No spoko. I tutaj możemy jeszcze, mamy ile punktów? 2. Kal wykonuje atak, specjalny atak, podczas którego zmienia tryb miecza świetlnego. To może być też bardzo ciekawe. I tu już wszystko, to 1 punkt umiejętności. I to, że potężna umiejętność przyciągająca całą grupę wrogów. To kupmy sobie ten atak specjalny, że jak przytrzymamy, to nam się zmienia tryb miecza świetlnego. Myślę, że bardzo ciekawe. Że sobie też to zrobimy. No i to niech nam zwiększy dystans i nam zostaną tak naprawdę 2 umiejętności do wydania, czyli takie 4 punkty umiejętności nam będą potrzebne. Ale to tak naprawdę nie są jakoś super przydatne rzeczy, więc jeśli tego też nie wykupimy, jakoś to przeżyje. Aczkolwiek wydaje mi się, że na to nam jeszcze starczy na spokojnie, szczególnie zaraz nabijemy punkcik. Także spoko. Także to mamy zrobione. I jak to wygląda na planetach? No wiem na pewno, że Datomirę jeszcze musimy zwiedzić do końca, no bo siłą rzeczy Datomirę jeszcze nie zwiedziliśmy, no bo tam dopiero będziemy wracać. Tam bodajże 2 skrzyneczki zostały. Bo jak to wygląda? Bogano 100%, Ilium 100%, Kashyyyk 100%, Zefo 100%. No jeszcze Datomira 2 skrzynki, no i tam chyba parę rzeczy, o ile się nie mylę. Jak to wygląda na Datomirze? 3 rzeczy od Siostry Nocy i 2 rzeczy o Wędrowcu i Wiedźmy. No ale to oczywiście wpierw trzeba przejść całą Datomirę, żeby w ogóle te rzeczy jeszcze poznajdywać. Więc myślę, że w następnym odcinku już się udamy na Datomirę, żeby spotkać się z Merin i z tym Talosem, Malikosem, którzy właśnie będą na nas tam czekać. No i zobaczymy jak to dalej się rozwinie. Także to tyle na dzisiaj. Udało się, troszeczkę mi to zajęło czasu, ale udało się wszystkie te planety na 100% zrobić. Także dzięki bardzo za uwagę, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Dzięki serdeczne, zapraszam już na inne filmy na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!